Nie byłam pewna, czy tu pasuje. Wątpiłam w siebie i zastanawiałam się, czy jestem dość dobra. Czy swoją pracą, dla mnie przecież ważną i istotną, zasłużyłam na miejsce przy tym stole. Harry i Meghan uciekli z rodziny królewskiej w poszukiwaniu prywatności, której zawsze pragnęli. Świat jednak dalej opowiadał ich historię. By wszystko wyjaśnić, razem z gigantem telewizyjnym Netflixem stworzyli serial dokumentalny. Czują się pokrzywdzeni, ale po serialu nie mogą już domagać się prywatności. Puszka Pandory została otwarta. Po obejrzeniu serialu można pomyśleć, że rodzina królewska wyszła z kryzysu silniejsza. Albo stanąć po stronie Harry'ego i Meghan i współczuć im, że tyle wycierpieli. Czy tego chcieli, czy nie, para wytoczyła tabloidom wojnę. Da się wyczuć urazę, którą Harry żywi do brata za ochronę, jaką go otoczono. Z drugiej strony zwolennicy księcia Williama powiedzą, że on tylko wykonuje swoje obowiązki. Pęknięcie, które niegdyś podzieliło królewską rodzinę i książęcą parę, jest dziś wielką przepaścią. Harry i Meghan. Wielka przepaść. Ósmego grudnia 2022 roku na Netflixie ukazał się serial dokumentalny Harry i Meghan. W pałacu są rozczarowani i poirytowani faktem, że Harry i Meghan wciąż opowiadają o swoim nieszczęśliwym życiu w rodzinie królewskiej. A oni chcą przedstawić światu powody swojego odejścia. Po obejrzeniu serialu można pomyśleć, że rodzina królewska wyszła z kryzysu silniejsza, albo stanąć po stronie Harry'ego i Meghan i współczuć im, że tyle wycierpieli. Meghan jest jak królewska gwiazda rocka. Nagle wszystko się zmieniło. W rodzinie panuje hierarchia. Jedne informacje wyciekają, inne się fabrykuje. Meghan wytoczono wojnę, żeby wesprzeć interesy innych. Chodzi o nienawiść, o rasę. To brudna gra. Kobiety wchodzące do tej instytucji doświadczają bólu i cierpienia. Zrozumiałam, że nigdy nie będą mnie chronić. Byłem przerażony. Nie chciałem, żeby historia się powtórzyła. Serial dokumentalny Netflixa podbudowuje osobistą markę Harry'ego i Meghan, zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. Dzięki niemu wracają do obiegu opinii publicznej i na ekrany naszych telewizorów. Być może obawiali się, że o nich zapomnimy, a tak znowu są w centrum uwagi. Serial Netflixa utrzymuje markę pary książęcej Sussexu przy życiu. W serialu para opowiada swoją wersję wydarzeń. Od pierwszego spotkania i prób integracji z rodziną królewską, po rozstanie z nią. Jest to produkcja, jakiej wcześniej nie widziano. Porównywalna jedynie z wywiadem księżnej Diany dla Panoramy z 1995 roku. Para wyjaśnia i uzupełnia historie od lat przedstawiane w mediach w zdawkowej formie. Harry wyznał, że poznał Meghan przez Instagrama. Meghan opowiada o presji towarzyszącej pierwszemu spotkaniu z księciem Williamem i księżną Kate. Pokazuje także, w jaki sposób ukłoniła się królowej Elżbiecie II. Meghan twierdzi, że gdy była członkiem rodziny królewskiej, jej ubiór ściśle kontrolowano. Zabraniano jej nosić jasnych kolorów, tak by nie wyróżniała się przy królowej. Nosiła odcienie beżu i starała się wtopić w tłum.
Książę Sussexu Harry stwierdza w serialu, że członkowie rodziny królewskiej nie pobierają się z miłości i wymaga się od nich ślubu z kimś, kto pasuje do wzorca. Serial wywołał burzliwą debatę na całym świecie. Każdy chce się jakoś odnieść do tego, o czym mówili Harry i Meghan. Dorastając, William i Harry byli ze sobą bardzo blisko. Potrzebowali się nawzajem. W domu nie panowała radosna atmosfera. Mieli nianie, które chroniły ich przed konfliktami rodziców. Dzieci są jednak wrażliwe i spostrzegawcze. Fakt, że chodzili do szkoły z internatem, także oddalił ich od nieprzyjemnej sytuacji pomiędzy ich rodzicami. Bracia polegali na sobie nawzajem, byli ze sobą zżyci. Mają odmienne charaktery, ale świetnie się uzupełniają. Uwielbiali się przekomarzać i robić sobie nawzajem żarty. Śmierć matki jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła. Jeden doskonale rozumiał, przez co przechodzi drugi. To nie była śmierć zwyczajnego rodzica. Dianę opłakiwał cały świat. To tak jakby smutek tysięcy nieznajomych im ludzi umniejszał ich żałobie. To był dla nich bardzo ciężki czas. Po śmierci Diany wytworzyła się między braćmi wyjątkowa więź. Zaczęła się ona rozpadać, gdy Harry wyszedł z wojska i zajął się wypełnianiem królewskich obowiązków. Działalność charytatywna rodziny królewskiej nie przewidywała dość pracy dla dwóch braci. Haremu przeszkadzała hierarchiczność w rodzinie. Jego brat i jednocześnie przyjaciel był wyższy od niego rangą, co czasem wykorzystywał i co powodowało sprzeczki. Harry uwielbiał Kate, a Kate uwielbiała Harego. Ale gdy William się z nią ożenił, uwaga z młodszego brata przeszła na nową żonę starszego, a potem na ich dzieci. Tak stałoby się w każdej rodzinie. Podobno Harry bardzo dobrze dogadywał się z Williamem i Kate do czasu, gdy poznał Meghan. Trzynastego stycznia 2020 roku obserwatorzy rodziny królewskiej z niecierpliwością wyczekiwali wieści o nadzwyczajnym spotkaniu królowej, księcia Karola, księcia Williama i księcia Harego. Od wyników tego spotkania zależała przyszłość rodziny królewskiej. Po kilku pełnych napięcia godzinach pałac Buckingham poinformował, że osiągnięto porozumienie w kwestii decyzji Harego i Meghan o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. To dla królowej i księcia Karola poważny problem. Z jednej strony występują w roli babci i ojca, z drugiej w roli obrońców prastarej dynastii.
Na przykładzie księcia Andrzeja, którego usunięto w swoim czasie z urzędu publicznego, widać, że broniąc dynastii, rodzina królewska potrafi być brutalna. Jeśli uznają, że propozycje Harry'ego i Meghan zagrażają instytucji monarchii brytyjskiej, będą im przeciwdziałać. Jakieś decyzje muszą zapaść. Ludziom wysokiej rangi przysługuje ochrona. Byłym ministrom przysługuje nawet długo po zakończeniu pełnienia urzędu. To byłoby logiczne, że oni też ją dostaną. Zajmiemy się tym w następnych dniach. Harry podejmował wiele działań, by chronić Meghan przed dziennikarzami. Meghan jest niejako dziedziczką schedy po Dianie. Harry pamięta sposób, w jaki prasa traktowała jego matkę i jest świadom, do czego to doprowadziło. Nie chce, żeby to samo spotkało Meghan. Decyzja o wyprowadzce z centrum Londynu do Frogmore Cottage w Windsorze miała na celu ją ochronić. Ogłosili ją, gdy dopiero co skończyli urządzać pałac Kensington. Wyprowadzając się do Windsoru, Harry i Meghan liczyli na to, że uda im się zachować pozory normalności, tak dla siebie, jak i dla ich syna. Gdy Kate urodziła dziecko, pokazała się prasie w makijażu i sukience już kilka godzin po porodzie. Meghan od początku mówiła, że nie będzie robić takich rzeczy. O porodzie dowiedzieliśmy się po fakcie, gdy dziecko bezpiecznie przyszło na świat. Przez większość okresu ciąży, nawet w jej ostatnich tygodniach, Meghan prawie się nie pokazywała. Para była zdeterminowana, by pewne sprawy w trosce o rodzinę zachować w tajemnicy. Od początku nie postępują według królewskich zwyczajów. Konsekwentnie od nich odbiegają. Niektórzy uważają, że to godne podziwu, inni mają odmienne zdanie. Harry i Meghan grają według własnych zasad. Opinia publiczna była podzielona. Jedni życzyli parze szczęścia i sukcesów. Inni czuli gniew z powodu porzucenia rodziny królewskiej i kraju. Prasa mówi o wojnie kulturowej pomiędzy starszym pokoleniem, oburzonym decyzją Harry'ego i Meghan, a młodszym, które w większości ich wspiera. Plan Harry'ego i Meghan jest dość problematyczny. Zdaje się, że para chciałaby mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednego dnia mówią o reprezentowaniu królowej, drugiego zarabiają poważne pieniądze, lansując jakiś produkt. Sęk w tym, że obie te działalności się wykluczają. Pogoń za pieniędzmi może zepsuć markę Windsorów i reputację rodziny królewskiej. Zdania wewnątrz pałacu także były podzielone. To dla zespołu prasowego w pałacu Buckingham przykra wiadomość. Spodziewano się, że niewielka część pracowników zostanie i w małej skali będzie z nimi współpracować. Ale para się na to nie zdecydowała. Zrywają wszelkie więzi. To wyraźny sygnał, że w USA i Kanadzie chcą być niezależni. Rezygnując z pełnienia oficjalnych funkcji, para ogłosiła, że chce być finansowo niezależna. Zapewniła też, że będzie dalej wspierać królową. Czas będą spędzać zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. To było jak pożegnalna trasa po kraju. 5 wydarzeń w 5 dni. Oficjalne spotkania, wizyty w bliskich ich sercu miejscach, pożegnania ze znajomymi. Ale to tu, w opactwie westminsterskim, odbędzie się najważniejsze wydarzenie. Msza z okazji obchodów Dnia Wspólnoty Narodów. Pierwszy raz od czasu rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji zobaczymy parę razem z innymi członkami rodziny królewskiej. Małżeństwo uczestniczyło we mszy co roku. Oboje z zaangażowaniem wspierają kraje wspólnoty. Ich obecność na mszy, wyjątkowo dla królowo ważnej, jest przypomnieniem, że bez względu na wszystko Harry i Meghan są dalej rodziną. Wydawało się, że razem mogą wiele osiągnąć. Jednak presja ze strony mediów była zbyt duża, a życie w pałacu zbyt ograniczające.
Królowa nie miała innego wyjścia, jak zgodzić się na rezygnację pary z pełnienia oficjalnych funkcji z końcem miesiąca. Przez 2 lata wypełniali każdy aspekt królewskich obowiązków. Dziś to ich ostatni dzień. Ich wspólne życie przeważyło nad wszystkim. Równie prędko jak para zaczęła ze sobą romansować w lipcu 2016 roku, tak równie prędko, bo po niespełna 3 latach odeszła. Decyzja Harry'ego i Meghan otworzyła puszkę Pandory i monarchia jest teraz w stanie kryzysu. Stawką jest przyszłość instytucji i jej unowocześnienie. Jak decyzja Harry'ego i Meghan wpłynie na kształt monarchii? Mówicie, że zawsze mnie wspieraliście. Pamiętajcie, że ja także wspierałem was. Na swojej stronie internetowej para książęca opublikowała manifest, w którym opisuje, jak w przyszłości ma zamiar obchodzić się z prasą. To atak wymierzony w królewskich korespondentów. Para zarzuca im, że relacjonując publiczne w końcu życie rodziny królewskiej, czerpią z tego prywatne korzyści. Mowa o Królewskiej Rocie, grupie mediów relacjonującej wydarzenia związane z monarchią dla reszty świata. Para książęca twierdzi, że była przez prasę prześladowana. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Co innego miałbyś powiedzieć? System Królewskiej Roty działa już od lat 50. Pamiętajmy, że monarchia nie jest instytucją demokratyczną. Zależy od prasy i od publicznego wsparcia. Kontrolują cały proces, wybierają zdjęcia i decydują, kto wyjdzie porozmawiać z dziennikarzami. Tak to działa w Hollywood i tak się traktuje innych celebrytów. Pytanie, czy ten sam zestaw zasad powinno się stosować wobec członków rodziny królewskiej. Pierwszym krokiem pary w kierunku niezależności było założenie Archewell Incorporated, charytatywnej organizacji non-profit. Następnie Archewell Productions, która to firma podpisała z Netflixem i Spotify umowy na produkcję filmów dokumentalnych i podcastów. Wartość umów szacuje się na około 18 milionów funtów. Meghan bardzo szybko zaszła w ciążę. To było tuż po ślubie, według plotek od razu, kiedy zaczęli starać się o dziecko. Meghan nie była najmłodsza. Miała wtedy 36 lat. To był dosłownie ostatni gwizdek na dziecko. Nie chcieli czekać, a wiedzieli, że chcą założyć rodzinę. Myślę, że ich oboje zaskoczyło to, jak szybko im się udało. Dlatego to tym większe szczęście. Meghan należy do tych kobiet, które lubią obejmować swój brzuch. Niemal na każdym zdjęciu z okresu ciąży obejmowała brzuch, czasem nawet obiema rękami, od góry i od dołu. Na czerwonym dywanie robi tak wiele celebrytek, a Meghan do nich należy. Jest aktorką. Wie, jak się ustawić, jak zapozować, żeby wyszło dobre zdjęcie. Jest bystra i w nowej roli potrafiła wykorzystać swoje doświadczenie. Meghan była jedną z najlepiej ubranych ciężarnych kobiet. Nie nosiła ubrań ciążowych. Wybierała kreacje projektantów, które mieściły jej brzuch. Meghan ma piękną, szczupłą figurę. Nosiła kreacje projektantów przez całą ciążę i zawsze wyglądała olśniewająco. Jedyną widoczną oznaką ciąży, poza brzuchem, była zaokrąglona twarz. Jednak pełne policzki sprawiły tylko, że wyglądała jeszcze młodziej. Ciąża jej służyła i nie będę zaskoczona, jeśli to nie będzie ich jedyne dziecko. O ciąży Meghan para poinformowała podczas jej pierwszej królewskiej podróży. Było to tuż po ślubie księżniczki Eugenii. Wielu uważało, że wiadomość o ciąży całkowicie przyćmiła tę o ślubie, który miał miejsce kilka dni wcześniej. To śmieszne. Meghan ma przecież prawo poinformować o ciąży, kiedy tylko chce. Poza tym para czekała do ślubu Eugenii, żeby uniknąć podobnych komentarzy.
Meghan była w tamtym czasie w oficjalnej podróży i opuszczała spotkania z powodu mdłości czy obaw, że w tłumie ktoś ją potrąci. Musiała się wytłumaczyć. Miała też prawo zostać w domu, jeśli czuła się zmęczona. Harry i Meghan uznali, że muszą o tym powiedzieć. Meghan coraz bardziej by rosła, męczyła się, a to byłoby przedmiotem spekulacji. Dość szybko było po niej widać, że jest w ciąży. Szybko miała widoczny brzuch. Czy książę chciałby nam coś powiedzieć? Chciałbym z wielką radością oznajmić, że wcześnie rano Meghan urodziła zdrowego chłopca. Oboje matka i dziecko mają się bardzo dobrze. To najwspanialsze uczucie, jakie mogę sobie wyobrazić. Wysiłek kobiety przechodzi wszelkie pojęcie. Nie posiadamy się ze szczęścia i jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie wyrazy wsparcia. To wspaniała wiadomość i chcieliśmy się nią z wami podzielić. Jestem dumny z żony. Każdy ojciec i rodzic powie, że jego dziecko jest najwspanialsze, ale tak, maleństwo jest cudowne. Jestem w 7. niebie. Bociankowe Meghan było raczej wydarzeniem celebryckim niż królewskim. Jeśli Kate Middleton miała bociankowe, to pewnie odbyło się w domu przy herbacie i kanapkach. Przyjęcie Meghan było inne. Miało zachwycać, miało wyglądać jak gala i miało być na nim mnóstwo celebrytów. Współorganizowała je Serena Williams. Meghan trochę niesprawiedliwie oberwało się za to bociankowe. Bo ile kobiet organizuje swoje własne bociankowe? 0. Meghan o niczym nie wiedziała. Miała się tylko stawić konkretnego dnia w Nowym Jorku. Amal Clooney zaproponowała, że zabierze ją jej prywatnym odrzutowcem. Za tę przesadną ekstrawagancję należy winić przyjaciółki Meghan, nie ją samą. Meghan nie otworzyła na przyjęciu żadnego prezentu. Wolała poczekać, aż wróci do domu i zrobić to razem z Harrym. To coś nietypowego. Jedną z atrakcji bociankowego jest patrzenie, jak przyszła mama otwiera prezenty. Meghan zerwała z tradycją, ale nie chciała, żeby Harry'ego coś ominęło. Harry i Meghan nie chcieli znać płci dziecka. Chcieli mieć niespodziankę. Gdyby to była dziewczynka, mieli nazwać ją Diana i najpewniej tak by zrobili lub tak daliby jej na drugie imię. Harry i William od zawsze starali się, żeby ich mama w jakiś sposób była obecna w ich związkach. Żałują, że nie było jej na ich ślubach, że nie zobaczy wnuków. Jestem przekonana, że w przyszłości, gdy Harrymu i Meghan urodzi się dziewczynka, dadzą jej imię Diana. Propozycji imion dla chłopca było wiele. Wszystkie mniej lub bardziej tradycyjne. Na przykład Aleksander, typowe królewskie imię, ale nie tak często występujące. Albo Artur, częsty wybór jako drugie imię. To były te 2 imiona, które najbardziej preferowali. 7 marca 2021 roku stacja CBS wyemitowała 2-godzinny wywiad Oprah Winfrey z Harrym i Meghan. Wywołał on poruszenie o niepojętej skali. Takiego wywiadu niektórzy w pałacu Buckingham się obawiali. Książę Harry i Meghan Markle ujawniali nieznane wcześniej o rodzinie królewskiej szczegóły, które dla jej dobrego imienia mogły okazać się druzgocące. Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia oficjalnych funkcji i wyjechali z kraju. Najpierw do Kanady, potem do USA. Tam udzielili miażdżącego dla rodziny królewskiej wywiadu. Meghan twierdziła w nim, że tuż przed jej ślubem Kate doprowadziła ją do płaczu, krytykując sukienki jej druhen. W tamtym czasie krążyła plotka, że było na odwrót. Meghan chciała to sprostować i podkreślić, że to Kate doprowadziła ją do płaczu.
W wywiadzie Meghan zarzucała rodzinie królewskiej rasizm. Wyznała także, że podczas ciąży miała myśli samobójcze. Harry i Meghan byli ujmująco wręcz szczerzy. Wywiad pełen oskarżeń i nagan przyćmił ten kultowy już, udzielony przez księżną Dianę ponad 20 lat wcześniej. Od czasu śmierci Diany relacje księcia Harry'ego z mediami układają się źle. Zdaniem księcia media w znacznym stopniu przyczyniły się do przedwczesnej śmierci jego matki. Od tamtego czasu starał się jakoś z nimi ułożyć. W końcu zrozumiał, że może wykorzystać zainteresowanie mediów własną osobą, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestie bliskie jego sercu. Jak to jest być świeżo upieczoną mamą? I może powiecie kilka słów o baby Sussex? To magiczne uczucie, naprawdę cudowne. Mam 2 najlepszych na świecie facetów, jestem szczęśliwa. A syn jaki jest? Czy dobrze sypie? Jest przesłodki, spokojny i ciekawe po kim. Jest naszym spełnieniem marzeń. To dla nas wyjątkowy czas. W kogo się wdał? Jeszcze nie wiemy. W ciągu pierwszych 2 tygodni niemowlęta bardzo się zmieniają. Zobaczymy za miesiąc. Na razie patrzymy, jak zmienia się dosłownie każdego dnia. A jak odnajdujecie się w roli rodziców? To coś wspaniałego, choć minęły dopiero 3 dni. To małe zawiniątko jest powodem naszej wielkiej radości. To bardzo cenny i ekscytujący czas, patrzeć jak powoli rośnie. Podobno macie spotkanie z 2 wyjątkowych ludzi, z królową i księciem. Tak, przed chwilą wpadliśmy na księcia. Miło będzie zapoznać dziecko z rodziną. Moja mama też z nami jest. Bardzo wszystkim dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie życzenia i dobre słowa. To wiele znaczy. Mniej niż 25 osób zaproszono na ceremonię chrztu nowego członka rodziny królewskiej, która odbyła się w małej, kameralnej kaplicy za murami zamku w Windsorze. Tłum ciekawskich gapiów zebrany wokół zamku musiał obejść się smakiem. Wszyscy płacimy na utrzymanie rodziny królewskiej. Harry'ego i Meghan także. Mogli nam coś pokazać, cokolwiek. Powinny być publiczne. Zawsze tak było i po co to zmieniać? To ich decyzja, ich rodzina. Nie są pierwszymi w kolejce do dziedziczenia tronu. Jednak dążenie do prywatności królewskiej pary to coś, do czego opinia publiczna będzie musiała przywyknąć. Harry życzyłby sobie, żeby jego syn miał w życiu więcej prywatności. Harry jest daleko w kolejce do tronu i sam chciałby mieć więcej prywatności. Ale mając najbardziej znanych na świecie rodziców i dorastając niemal jak na widoku, to będzie trudne. Dzisiejsze chrzciny różniły się od innych wydarzeń rodziny królewskiej. Książę i księżna Sussexu pragną wychować syna z dala od blasku fleszy. Są zdecydowani działać po swojemu. Harry twierdzi, że w pierwszym kwartale 2020 roku, tuż po ogłoszeniu decyzji, odcięto mu finansowanie. Fakt ten wywołał niepokój o bezpieczeństwo jego i jego rodziny. Obecnie utrzymuje się ze spadku po matce. Decyzja pary o rezygnacji z pełnienia królewskich funkcji wiąże się ze skomplikowaną kwestią ochrony. Jak będzie wyglądała? Kto ją zapewni i kto za nią zapłaci? Książę Karol zgodził się finansować parę i ich syna z własnych, prywatnych środków. Ustąpiwszy z funkcji, Harry i Meghan mogą jednak pracować. Jest wiele szczegółów do dopracowania. Pewne jest natomiast, że wkrótce para rozpocznie nowe i zupełnie inne życie.
To był tragiczny wywiad i bardzo zaszkodził monarchii. Zaszkodził całemu narodowi, bo Meghan twierdziła w gruncie rzeczy, że cały kraj jest rasistowski. Zaszkodził relacjom Harry'ego z ojcem i z Williamem. Harry zarzucał ojcu, że ten odciął mu finansowanie, a dziś wiemy, że to nie była prawda. Dziś wiemy, że w wywiadzie padło kilka przekłamań. Meghan twierdziła, że od niektórych członków rodziny królewskiej słyszała rasistowskie komentarze dotyczące koloru skóry Archiego. Oboje sugerowali, że ktoś z rodziny komentował w rasistowski sposób kolor skóry ich dziecka. Harry mówił też, że William jest więźniem pewnego stylu życia, którego on sam był ofiarą, i dopiero Meghan uświadomiła mu ten fakt. Meghan opowiadała o wyzwaniach, jakie towarzyszą kobietom niebiałym. Pisała kiedyś: nie byłam dość czarna do czarnych ról i dość biała do białych. Byłam pomiędzy. Jej życie to poszukiwanie siły i determinacji, by z podniesioną głową pełnić rolę pięknej, niezależnej kobiety o mieszanym pochodzeniu. Meghan edukuje ludzi. Nigdy wcześniej nie mieliśmy królewskiego dziecka mieszanego pochodzenia. Na ślubie Harry'ego i Meghan w Windsorze było mnóstwo czarnoskórych kobiet z córkami. Wszyscy cieszyli się tym wyjątkowym dniem. Fakt, że mamy ciemnoskórą księżniczkę o mieszanym pochodzeniu, naprawdę wiele znaczy. Meghan jest inspiracją dla wszystkich. Rodzina królewska nie przetrwa, jeśli nie będzie się zmieniać i nie będzie odzwierciedlała różnorodności świata. Meghan osiągnęła sukces. Jest piękna, mądra, utalentowana i ma mieszane pochodzenie. Jest ikoniczną postacią. To działa na korzyść rodziny królewskiej i nas wszystkich. Harry i Meghan dali obsze do zrozumienia, że autorami rasistowskich uwag nie była ani królowa, ani książę Filip. Pałac wydał oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów o rasizm. Wspomnienia mogą się różnić, a sprawa zostanie omówiona prywatnie. Królewski ślub Harry'ego i Meghan, który kosztował 40 milionów funtów i oglądał go cały świat, był przedstawieniem. W rzeczywistości para wzięła ślub 3 dni wcześniej, podczas potajemnej ceremonii we własnym ogrodzie. Jednak najbardziej niepokojące było wyznanie Meghan, że zmagała się z myślami samobójczymi. Powodem było silne zainteresowanie tabloidów jej osobą oraz odosobnienie w pałacu. Królewskie życie oznaczało rezygnację z niezależności i osobistych wygód. Pałac miał także odmawiać prostowania fałszywych doniesień pojawiających się o Meghan w prasie. Krążyły plotki, jakoby Meghan dręczyła i zastraszała niektórych pracowników. Nie byli przyzwyczajeni do jej metod pracy. Czy to ze względu na fakt, że jest Amerykanką czy gwiazdą filmową, ale nic podobnego nie miało wcześniej na dworze miejsca. Dowiedziawszy się, że niektórzy pracownicy są doprowadzani do łez i nie są zadowoleni z pracy, William skonfrontował się z Harrym. Harry stanął po stronie Meghan. To wtedy nastąpił rozłam w ich bliskiej relacji. Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia oficjalnych funkcji i wyjechali z kraju. Najpierw do Kanady, potem do USA. Tam udzielili miażdżącego dla rodziny królewskiej wywiadu. Meghan twierdziła w nim, że tuż przed jej ślubem Kate doprowadziła ją do płaczu, krytykując sukienki jej druhen. W tamtym czasie krążyła plotka, że było na odwrót. Meghan chciała to sprostować i podkreślić, że to Kate doprowadziła ją do płaczu. Oboje sugerowali, że ktoś z rodziny komentował w rasistowski sposób kolor skóry ich dziecka.
Harry mówił też, że William jest więźniem pewnego stylu życia, którego on sam był ofiarą, i dopiero Meghan uświadomiła mu ten fakt. To był tragiczny wywiad i bardzo zaszkodził monarchii. Zaszkodził całemu narodowi. Meghan twierdziła w gruncie rzeczy, że cały kraj jest rasistowski. Zaszkodził relacjom Harry'ego z ojcem i z Williamem. W czerwcu 2021 roku parze książęcej Sussexu urodziło się drugie dziecko, Lilibet. Cieszymy się z mężem, że już niedługo urodzi nam się córka. Radość tę dzielimy z milionami innych rodzin na świecie. Myśląc o córce, myślimy też o młodych kobietach i dziewczynkach na całym świecie. Musimy zapewnić im wsparcie, tak aby kiedyś mogły prowadzić nas ku przyszłości. Od naszych decyzji tu i teraz zależy, czy przyszłość ta przyniesie im sukces, sprawiedliwość i zrozumienie. Po narodzinach córki Meghan wydała książkę dla dzieci o tytule The Bench, inspirowaną wierszem, który napisała dla Harry'ego z okazji Dnia Ojca. Już tydzień po premierze książka była bestsellerem New York Timesa. Para udziela się także społecznie. W dniu swoich 40 urodzin Meghan wraz z aktorką Melissą McCarthy nakręciły film promujący kampanię uświadamiającą na temat kobiet, które w trakcie pandemii COVID straciły pracę. Jako przewodniczący kampanii Vax Life uważamy z mężem, że polityka odbudowy powinna skupić się na zdrowiu, bezpieczeństwie i pomyślności nas wszystkich, a w szczególności kobiet niewspółmiernie przez pandemię dotkniętych. Wzrost przemocy ze względu na płeć, więcej nieodpłatnych obowiązków opiekuńczych i nowe przeszkody zniweczyło postępy poczynione na rzecz kobiet w miejscu pracy. Jesteśmy w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o równość płci. Wiele kobiet, zwłaszcza niebiałych, utraciło zdobycze gospodarcze całego pokolenia. Od początku pandemii blisko 5,5 miliona kobiet w USA straciło pracę. Kolejnym 47 milionom kobiet na całym świecie grozi skrajne ubóstwo. Współpracujemy, aby dostarczyć szczepionki do każdego kraju. Domagajmy się ich sprawiedliwej dystrybucji i uczciwej wyceny. Pilnujmy, aby rządy przekazywały dodatkowe szczepionki krajom w potrzebie. Dzięki temu nie tylko powrócimy do poprzedniego stanu, ale też kobiety na całym świecie zyskają lepsze warunki zatrudnienia. Stworzymy im nowe możliwości oraz zwiększymy ich mobilność. Łatwo przeoczyć, że Harry i Meghan wykorzystują zainteresowanie mediów ich osobami, również jako sposób na dotarcie do innych i pracę na rzecz społeczeństwa. W 2020 roku założyli Archwell Foundation. Pracują, aby wywrzeć pozytywny wpływ na świat i stworzyć lepszą przyszłość dla swoich dzieci. Meghan nie jest typem osoby, która zadowoli się designerską sukienką i kieliszkiem szampana. Jest zaangażowana, interesuje się polityką. Będąc w Irlandii, podczas rozmowy z jedną senatorką, Meghan pogratulowała jej wyniku referendum w sprawie liberalizacji aborcji. Dostało jej się za to po głowie, bo senatorka zatweetowała: Meghan gratuluje nam zniesienia zakazu aborcji. Wszyscy mówili: Meghan, przecież nie możesz opowiadać się po żadnej ze stron. Dostosowanie się do tradycji rodziny królewskiej, która musi być bezstronna i apolityczna, jest dla Meghan najtrudniejsze. Będzie się z tym zmagać jeszcze przez długi czas. That is something that I think Meghan Markle has already and will very much continue to struggle with. Dwa lata po tym, jak książę Harry i Meghan Markle oficjalnie przestali pełnić królewskie funkcje, para wróciła do Wielkiej Brytanii i spotkała się z królową. Następnie udała się do Holandii na obchody Igrzysk Niezwyciężonych. Kameralne i potajemne spotkanie z królową miało miejsce rok po pogrzebie księcia Filipa. To wtedy książę Harry ostatni raz widział się z królową i innymi członkami rodziny królewskiej. 8 września 2022 roku, kiedy Harry i Meghan przygotowywali się do imprezy charytatywnej, królowa Elżbieta II zmarła w zamku Balmoral w Szkocji.
Pałac Buckingham poinformował o śmierci królowej Elżbiety II. Była najdłużej panującym monarchą w historii kraju. Odeszła w spokoju w zamku Balmoral. Król i królowa małżonka pozostaną dziś w Balmoral. Do Londynu powrócą jutro. September 10 września 22 roku nowa para książęca Walii, William i Kate, spotkała się w Windsorze z parą książęcą Sussexu. Mieli wspólnie oddać hołd królowej i porozmawiać z tłumem. Reakcja była różna. To był pierwszy raz od marca 20 roku, kiedy obie pary widziano razem. Kiedy poinformowano o śmierci królowej, naród ogarnął niewyobrażalny smutek. Zdecydowana większość poddanych królowej nie znała innego monarchy. Jej śmierć oznaczała koniec pewnej epoki, koniec współczesnej nam ery elżbietańskiej. Pogrzeb był pełen teatralnej dramaturgii. Był pięknie zorganizowany. Żołnierze, wspaniała muzyka, służba idąca za trumną królowej. To wszystko było naprawdę poruszające. Tłum płakał, oklaskiwał królową, albo po prostu stał w milczeniu. Panowała przenikliwa cisza. Pamiętam pogrzeb Diany. Było tak cicho, że było słychać jedynie ptaki, nic innego. To świadczy o wyjątkowym poruszeniu. Para wzięła udział w pogrzebie zmarłej królowej. Wraz z rodziną Harry szedł w kondukcie za trumną. Jej życie oddane służbie jest przykładem nieprzemijającej miłości do tradycji i odważnego przyjmowania postępu, które czynią nasze narody wielkimi. Sympatia, podziw i szacunek, które wzbudzała, stały się znakiem rozpoznawczym jej panowania. Ślubowała poświęcić życie służbie narodowi. To osobiste zobowiązanie ukształtowało całe jej życie. Pełniąc służbę, dokonywała poświęceń. Była monarchą oddanym i o niezachwianej postawie zarówno w czasach zmiany i postępu, radości i świętowania, jak i czasach smutku i żałoby. Wyprowadzając się do Los Angeles, Harry i Meghan chcieli uciec przed uwagą mediów. Jednak para znów jest na pierwszych stronach gazet i na ustach wszystkich. Walka o prywatność nie powiodła się, a próba opowiedzenia własnej historii obie strony konfliktu tylko bardziej poróżniła. Pojednanie między Harrym a jego rodziną, które wydawało się być do osiągnięcia, dziś wydaje się niemożliwe. Pęknięcie, które podzieliło królewską rodzinę i książęcą parę, jest dziś wielką przepaścią. Tekst polski Szymon Leociak. Czytała Agnieszka Postrzygacz.